Dzień dobry, nazywam się Stach Szabłowski. Jesteśmy na wystawie Trwałość przeżycia, wystawie poświęconej Władysławowi Hasierowi, jego życiu i twórczości na Zamku Królewskim w Warszawie. A ja na tle tej wystawy chciałbym dzisiaj pomówić o miejscu Władysława Hasiora w polityce kulturalnej PRL, albo jak kto woli, o jego uwikłaniu w tą politykę. I moglibyśmy zastanowić się, czy 25 lat po śmierci Władysława Hasiora i 35 lat po końcu PRL, tak naprawdę ta kwestia wciąż ma jakiekolwiek znaczenie wykraczające poza taki wymiar stricte historyczny. To znaczy, czy powinniśmy dyskutować o tym, na ile Władysław Hasior był uwikłany w PRL-owskie polityki kulturalne. No i myślę, że odpowiedź na to pytanie brzmi jednak tak, i to nie dlatego, że polityka kulturalna PRL i miejsce, jakie zajmowali w niej rozmaici artyści, ma tak ogromne znaczenie sama w sobie, ale dlatego, że w krajach wychodzących z totalitaryzmu, w krajach postkomunistycznych na przykład, po zakończeniu rządów autorytarnych rozpoczyna się zawsze proces rozliczeń, ewaluacji tychże rządów, również w takim wymiarze moralnym, który nie omija przestrzeni sztuki. I w tym sensie oczywiście Władysław Hasior jako artysta par excellence PRL-owski, w tym sensie, że wykształcił się w Polsce Ludowej i prawie cała jego kariera zamknęła się w ramach jej historii, zostaje wciągnięty w tego rodzaju rozliczenia, staje się również ich obiektem. I żeby zilustrować, jak może wyglądać, że tak powiem, poetyka, retoryka tego rodzaju rozliczeń, chciałbym zacytować fragment recenzji opublikowanej w 2005 roku przez krytyka Bogusława Deptułę. I pisał wtedy w 2005 roku Deptuła: w świecie sztuki często mamy do czynienia z zadekretowanymi wielkościami. Wielki już, bo wielki od zawsze, od nie wiadomo kiedy, ale za to na zawsze. Po czym nagle dochodzi do spotkania i tu konsternacja. Została kupa artystycznego śmiecia. Lepiej jej nie pokazywać, bo tylko wstyd i groza. I oczywiście tą kupą artystycznego śmiecia, o której pisał wtedy Deptuła na łamach Tygodnika Powszechnego w tekście zatytułowanym Rupiecie, tą kupą artystycznego śmiecia miała być według krytyka spuścizna Władysława Hasiora. Niemniej przytaczam fragment tej recenzji nie dlatego, że krytyk tak surowo oceniał wówczas dorobek Hasiora, tylko ze względu na argumentację, która pojawia się w tym tekście chwilę później. I dalej Deptuła pisze tak. Pisze o Hasiorze, jakby splatając jego twórczość z biografią. Cytuję. Mamy tu w znacznej mierze do czynienia z biografią artystyczno-polityczną. Nieślubny chłopski syn zawdzięcza wszystko ludowemu państwu i w sposób zupełnie naturalny pozostaje temu państwu wierny. Odbywa całą słuszną drogę kolejnych awansów. Najpierw organizacja młodzieżowa, potem partia. Jej zwieńczeniem, ale i naturalną konsekwencją był akces do świata kultury oficjalnej po stanie wojennym, który zaowocował konkretnymi gratyfikacjami w postaci własnego muzeum, powołanego w Zakopanem w 1983 roku. Niechętnie to przypominam, ale może w końcu warto sobie uświadomić, że awangardyzm, obrazobórstwo i niepowtarzalność Hasiora zostały starannie włączone w mechanizm funkcjonowania socjalistycznej kultury, która w ten sposób udowadniała swoją otwartość. To zwykli ludzie byli zszokowani, a nie funkcjonariusze aparatu, którzy doskonale wiedzieli, że Hasior umie sobie wyznaczyć granice i na pewno
i na pewno ich nie przekroczy. Co więcej, dość starannie realizuje w nowoczesnej formie rozliczne socjalistyczne treści. I na końcu tego tekstu Deptuła podsumowuje dorobek Hasiora, jednocześnie dokonując takiej projekcji, co z tym dorobkiem może dziać się w przyszłości. I to jest ten finalny fragment. Te brzydkie i zbędne przedmioty niczego nie wnoszą do dziejów dwudziestowiecznej sztuki polskiej. Czas będzie dla nich bezwzględny. Przez moment myślałem, że ta wystawa to niedźwiedzia przysługa. Doszło do niej za wcześnie. Dystans był zbyt mały, nie mogło się wykrystalizować obiektywne spojrzenie i tym podobne. Tymczasem jest odwrotnie. Ta wystawa przychodzi już za późno. Do uratowania zostało niewiele. I istotne, żeby nakreślić kontekst, w jakim została opublikowana ta recenzja. Otóż kontekstem, też pretekstem dla Deptuły do jej opublikowania była wystawa Władysław Hasior 1928-1999, zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie, kuratorowana przez Annę Żakiewicz, jeden z ważniejszych specjalistek od Hasiora w kręgu polskich historyczek i historyków sztuki. I wystawa ta była niezwykle istotna, dlatego że mamy rok 2005, Hasior nie żyje od 6 lat. Wrócimy jeszcze później do tego, jak wyglądały lata 90. w biografii Hasiora. Teraz poprzestańmy na tym, że była to dekada, w której artysta był w dużym stopniu zmarginalizowany, również z przyczyn politycznych, także tych, o których wspominał Deptuła. Chodzi o postrzeganie artysty jako powiązanego z poprzednią władzą. No i wystawa, którą kuratorowała Anna Żakiewicz, była pierwszą przekrojową prezentacją Hasiora zorganizowaną po jego śmierci i zarazem jakby pierwszą próbą negocjowania jego pozycji i dyskusji o recepcji jego twórczości w nowym porządku politycznym i kulturalnym, jaki się wyłonił po 1989 roku. Więc dyskusja na temat tej wystawy i dorobku Hasiora w takim kontekście była niezwykle istotna. Jakby stawką tej wystawy było pytanie, czy powinniśmy Hasiora zaliczyć do współczesnej klasyki, czy też, jak chciał tego Deptuła, zidentyfikować jego dorobek jako kupę artystycznego śmiecia, która po pierwsze straciła artystyczną aktualność, a po drugie jest politycznie skażona, w jakimś sensie politycznie radioaktywna, napromieniowana toksycznymi substancjami promieniotwórczymi wytwarzanymi przez komunistyczną władzę. To była duża wystawa, warto o tym powiedzieć. Na niej było 129 obiektów, 31 sztandarów, blisko 100 rysunków, mnóstwo fotografii, hasiorowskie pokazy slajdów i filmy dokumentalne, także przy ocenianiu tej wystawy napisanie, że to, co na niej zostało zaprezentowane, jest kupą artystycznego śmiecia, dotyczyło w gruncie rzeczy całego dorobku Hasiora, bo oczywiście na wystawie nie pokazano dorobku całego w sensie dosłownym, ale wystarczająco dużo, żeby móc ocenić jakby potencjał i wymiar tego artysty. No i bez wątpienia ciekawie jest przytoczyć tą recenzję Deptuły, dlatego że w niej widać, jak polityczna recepcja Hasiora nakłada się na recepcję jego sztuki, jak przynajmniej w początkach transformacji te dwie perspektywy patrzenia na jego dorobek były ze sobą w taki osobliwy sposób splątane, a więc w jakimś sensie
odradza do politycznych uwikłań Hasiora, przekładała się bezpośrednio na niechęć do jego wizualności, do jego estetyki i do jego poetyki. Zaraz zastanowimy się zatem, czy zgodnie z tym, co twierdził blisko 20 lat temu Bogusław Deptuła, z Hasiora rzeczywiście zostało niewiele do uratowania, czy przeciwnie, uda się uratować sporo. Ale zanim to zrobimy, myślę, że warto zadać sobie pytanie, w jakim stopniu rzeczywiście Hasior był częścią polityki kulturalnej PRL, na ile był oficjalnym artystą PRL-u. I żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, można zostawić kilka faktów. Wyliczmy na przykład ważne wystawy w Polsce i wystawy międzynarodowe, w których artysta bierze udział w czasach środkowego PRL. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o twórcy urodzonym w roku 28, który jednak zaczyna karierę artystyczną z pewnym poślizgiem. On idzie do liceum Kenara, do Liceum Sztuk Plastycznych dopiero w wieku 19 lat, więc kończy studia troszeczkę później niż inne osoby z tego samego pokolenia i koniec końców on debiutuje jeszcze po wyjazdach stypendialnych na zachód, dopiero na przełomie lat 50. i 60., koło 30. No i już w roku 65 wyjeżdża na Biennale do São Paulo w Brazylii. W roku 66 ma wystawę w Zachęcie i to wystawę retrospektywną. Także pamiętajmy, że mówimy o artyście, który jest raptem mniej więcej 6 lat po debiucie i nie ma jeszcze 40. W 67 wyjeżdża na wystawę Peinture Polonaise Contemporaine we Francji. W roku 68 ma solową wystawę w Moderna Museet w Sztokholmie. W kolejnym roku, 69, zostaje wysłany na Międzynarodowe Biennale Rzeźby Plenerowej w Montevideo w Ameryce Południowej. W roku 70 reprezentuje Polskę razem z Józefem Szajną na Biennale w Wenecji, w polskim pawilonie. W tym samym 70 roku zostaje wysłany na taką wystawę 100 Years Art in Poland do Royal Academy w Londynie. W 71 roku po raz drugi reprezentuje Polskę na Biennale w São Paulo w Brazylii. W 74 jest reprezentantem Polski na 10. Biennale Międzynarodowej Sztuki w Dementon we Francji. To dochodzę w tej wliczance do połowy lat 70., ale ten pochód Hasiora przez sale wystawowe, przez muzea w Polsce i gdzie indziej będzie trwał jeszcze dalej, do końca PRL. Ale dodajmy do tego, że już w roku 63 powstaje pierwszy film o tym artyście, który debiutował raptem 3 lata wcześniej. To jest film Rozmowa w reżyserii Marii Kwiatkowskiej. W 1964 powstaje drugi film o Hasiorze, Władysław Hasior, w reżyserii Konstantego Gordona. W 1968 Grzegorz Dubowski realizuje portret Władysława Hasiora, film telewizyjny. W 1976 Dubowski kręci drugi film o Hasiorze, Żywioły Władysława Hasiora. Raptem 6 lat później Jerzy Passendorfer, słynny reżyser, realizuje o Hasiorze jeszcze jeden film. Dodajmy do tego, że
Już w 1964 roku, czyli jesteśmy w tej pierwszej pięciolatce po poważnym debiucie artysty, wychodzi pierwsza książka o Hasiorze, książka Hasior Andrzeja Banacha. W 1983 roku swoją książkę publikuje Anna Mycińska. Artysta w 1971 roku zostaje odznaczony Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki pierwszego stopnia. W 1974 dostaje Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. A więc mamy do czynienia z artystą, który mniej więcej w ciągu 5 lat po debiucie, w ciągu niecałej dekady od skończenia studiów, staje się takim bardzo eksponowanym reprezentantem Polski na ważne międzynarodowe imprezy artystyczne na czele z Biennale w Wenecji. Jest artystą bardzo silnie obecnym w mediach. Artystą, o którym w samych latach 60. nakręcono 3 osobne filmy dokumentalne. Artystą, który, jak widzimy tutaj na slajdzie, jest obecny w telewizji. Tutaj jesteśmy w latach 70., w roku 74, a więc w tym samym roku, w którym tu na Zamku Królewskim odbyła się wystawa, do której odwołuje się projekt Trwałość przeżycia i ten slajd to jest kadr z programu telewizyjnego Sam na sam z Hasiorem. Ten materiał jest emitowany na wystawie, bardzo słusznie, to jest bardzo interesujący materiał, dlatego że pokazuje też miejsce Władysława Hasiora w takiej i zbiorowej wyobraźni, ale również w mediasferze PRL, dlatego że mówimy tutaj o bardzo długim programie telewizyjnym, który jest takim show z udziałem publiczności łączącej się ze studiem, z udziałem hostes, 2 dziennikarzy. Mówię o Januszu Rolickim i Andrzeju Osence, którzy byli wówczas takimi medialnymi gwiazdami. Jest scenografia, scenariusz. Hasior tworzy w tym programie na żywo swoje rzeźby. No, jest rzeczywiście wykreowany jako taki pierwszoplanowy bohater z jednej strony sztuk wizualnych, ale też kultury w takim znacznie szerszym znaczeniu tego słowa. No i patrząc na Hasiora w tej perspektywie, czyli jako na tego artystę, który w ciągu niecałej dekady od debiutu ma już retrospektywę w Zachęcie, no możemy stwierdzić w taki oczywisty sposób, no, że był artystą, który po pierwsze w Polsce ludowej zrobił błyskotliwą i szybką karierę, że był artystą, który dostawał możliwości realizowania projektów i te realizacje były bardzo mocno nagłaśniane przez media, przez film, przez telewizję, a więc oczywiście przez kanały komunikacji kontrolowane wówczas przez władze. No i jest artystą, który wkrótce dostaje do rąk także kolejne narzędzie, kolejne pole do działania, czyli możliwość realizowania prac w przestrzeni publicznej, zamówienia pomnikowe. Bardzo ważny front twórczy dla Hasiora, który z różnych przyczyn właśnie w rzeźbie pomnikowej widział rodzaj ostatecznego spełnienia swojego paradygmatu artystycznego. I tu możemy zobaczyć na slajdach, jak ta ikonografia Hasiora, jak zainteresowanie żywiołami, zwłaszcza ogniem, tą dialektyką tworzenia i zniszczenia,
Przenoszona jest ikonografia asemblaży, prac piktoralnych w przestrzeń, w trzy wymiary, w rzeźbę plenerową, która zarazem potencjalnie może, choć nie musi stać się rzeźbą pomnikową. Hasior fascynuje się sztuką nie tylko jako formą, jako artefaktem, ale również sztuką jako pewnym spektaklem, jako wydarzeniem performatywnym, jako dramatem, który wydarza się w publicznej przestrzeni, materializuje się w formie płonącego pomnika, w formie procesji, takich wydarzeń partycypacyjnych. I oczywiście, żeby realizować te ambicje, musi dostawać możliwości ich realizacji w systemie, w którym dystrybucja sztuki, możliwości artystycznych jest kontrolowana przez władzę, więc nie ma wątpliwości, że to jest artysta, na którego władze kulturalne PRL w pewnym momencie postawiły, doceniły, ale również zobaczyły w nim taki potencjał do wykreowania go na taką postać, która może wykroczyć poza granice takiego ściśle rygorystycznie pojmowanego świata sztuki, czyli takiego artysty, który ma potencjał komunikowania się także z masową publicznością. No i moglibyśmy się zastanowić, czy ta pozycja Hasiora w jakimś sensie politycznie go kompromituje i czyni go artystą, mówiąc w cudzysłowie, reżimowym, tak jak w swojej recenzji sugerował Bogusław Deptuła. I to pytanie, mimo tego, że PRL-u od dawna nie ma też od dawna wśród nas samego Hasiora, jest, tak jak mówiłem wcześniej istotne, dlatego że ta polityczna skaza w łatwy sposób przekłada się na dostrzeganie rodzaju skazy artystycznej, jakiegoś pęknięcia w samym dorobku Hasiora, i to przełożenie jakby wymiaru etycznego czy moralnego na artystyczny odbywa się na zasadzie takiej szybkiej transmisji. No i należałoby odpowiedzieć, że samo zrobienie tej błyskotliwej kariery w Polsce Ludowej Hasiora nie kompromituje, a przynajmniej nie kompromituje go bardziej niż na przykład fakt, że filmy Andrzeja Wajdy powstawały w państwowym systemie produkcji w Polsce Ludowej, że taki pisarz jak Stanisław Lem publikował i rozwijał swój dyskurs literacki w PRL-owskim systemie wydawniczym, czy też, że eksponowaną postacią kultury polskiej ludowej był kompozytor Krzysztof Penderecki. I jeżeli moglibyśmy uargumentować, że władze kulturalne w PRL, oprócz pewnej agendy politycznej, którą realizowały popierając tych lub innych artystów, kierowały się też takimi bardzo prostymi kryteriami po prostu jakości artystycznej tych propozycji. Innymi słowy, myśląc o polityce kulturalnej w PRL, nie należy zapominać o jej ciemnych stronach, czyli o oczywiście jakiejś siatce politycznej cenzury, która była nakładana na wolność wypowiedzi twórczej, na takie klasyczne dla reżimów autorytarnych instynkty kontroli, ale z drugiej strony myślę, że warto dediabolizować polityki kulturalne Polski Ludowej i pamiętać, że oprócz kryteriów politycznych po prostu używano również kryteriów artystycznych i tym można wytłumaczyć również kariery takich postaci jak na przykład Tadeusz Kantor, których po prostu dostrzegano interesujących artystów, czyniąc z nich towar eksportowy, przy czym
Należy też pamiętać, że i w wypadku Kantora i Hasiora to nie był towar eksportowy w wymiarze jakby kreowania pewnej fikcji polegającej na tym, że tak naprawdę ci artyści są w kraju nieobecni, natomiast pokazuje się ich tylko na takich imprezach, na jakie wysyłano Hasiora, czyli na przykład na Biennale w São Paulo czy Biennale w Wenecji, po to, aby stworzyć fałszywy obraz kultury w Polsce ludowej, która miałaby być nowocześniejsza i swobodniejsza niż w rzeczywistości jest. No, tak nie było, dlatego że z tej listy wystaw, wydarzeń, filmów, publikacji poświęconych Hasiorowi, które pojawiały się w PRL, którą przed chwilą przytaczałem, no jasno wynika, że ten eksportowy artysta był jednocześnie niesłychanie intensywnie obecny w kraju. Jeżeli więc szukamy przyczyn postrzegania Hasiora w taki sposób, którego kwintesencją jest ta przytoczona przeze mnie wcześniej recenzja Bogusława Deptuły, odsyłająca Hasiora poniekąd na śmietnik historii w znaczeniu i politycznym, i artystycznym, to musimy jednak poszukać troszeczkę głębiej, troszeczkę dalej niż w samym fakcie takiej bardzo na bardzo szeroką skalę realizowanej obecności Hasiora na scenie sztuki i w przestrzeni publicznej. I myślę, że kluczowe są dwa case'y, dwa przypadki, które wykreowały ten wizerunek Hasiora jako tak zwanego artysty reżimowego. I pierwszym z nich jest obiekt, który do dzisiaj stoi na przełęczy Snoska koło Czorsztyna, na takiej przełęczy łączącej Gorce z Pieninami. Oto właśnie ten obiekt, tak zwane żelazne organy, realizacja pomnikowa Hasiora. On pierwszy pomnik poświęcony ratownikom górskim zrealizował w Zakopanem jeszcze przed rokiem 60. Natomiast do jego kariery jako twórcy awangardowych, niekonwencjonalnych pomników przepustką była właśnie ta realizacja. Hasior zdobył na nią zlecenie w roku 65. Rok później ta rzeźba plenerowa była już zrealizowana. Ona na wysokość liczy 13 metrów. To jest potężna stalowa konstrukcja. Tu widać zdjęcie z lat 70. z publicznością. A oprócz tej głównej wertykalnej części i poziomej, jej elementem była jeszcze taka grupa rzeźbiarska, którą widzimy tutaj na slajdzie. 6 ludzkich postaci przykrytych takim całunem. Spod całunu wystają wojskowe buty, a na ciałach tych ewidentnie poległych, leżących postaci zostały położone atrapy karabinów. No i oczywiście powstaje pytanie, któż leży pod tym całunem. Samą realizację Hasior wykonał we współpracy z okolicznymi mieszkańcami, znaczy mówiąc, on prosił 6 górali z Pienin, żeby położyli się, następnie przykrył ich takim całunem i zrobił odlew z całości, więc te postaci są odciskami śladów ciał prawdziwych ludzi współczesnych Hasiora. No i te postaci to nie wszystko, bo przed nimi jeszcze znajdowała się inskrypcja, takiej, którą tutaj widzimy na tym zdjęciu, takiej oto treści.
Wiernym synom ojczyzny, poległym na Podhalu w walce o utrwalenie władzy ludowej, społeczeństwo ziemi krakowskiej w 1000-lecie państwa polskiego. Dlatego, że realizacja tego pomnika wpisana była w obchody 1000-lecia. Taki bardzo zakrojony na ogromną skalę, taki kulturalno-polityczny projekt realizowany w latach 60. przez władzę ludową, który miał zintegrować polskie społeczeństwo, pokazać też PRL w takiej perspektywie długiego trwania, zapleść jakby ten system, który miał jakby ciągłe problemy z legitymacją, był postrzegany jako zainstalowany z zewnątrz. No te obchody 1000-lecia państwa polskiego miały go głęboko wpisać w polską historię, połączyć z samymi początkami państwa polskiego. No i ta inskrypcja, dedykacja pomnika jest oczywiście kluczowa dla jego recepcji. Sam Hasior był opisywany przez osoby, które go znały jako politycznie nieporadny, czy też politycznie indyferentny, a więc był przedstawiany zgodnie z takim stereotypem artysty, który jest całkowicie pochłonięty swoją sztuką, tworzeniem metafor, ale w wypadku pomników także eksperymentowaniem. No, jakby nie nam oceniać, na ile jest to usprawiedliwienie artysty i wyjaśnianie politycznych niezręczności. Może w tym wypadku to jest za mało powiedziane. Niemniej w wypadku tego obiektu rzeczywiście Hasior był bardzo skupiony na przeprowadzeniu pewnego eksperymentu, dlatego że ta rzeźba, tak zwane organy, rzeczywiście miała nimi być. Hasior ją projektował jako rodzaj harfy eolskiej, instrumentu, który pod wpływem wiatru miał wydawać dźwięki, to zestrojone w trzy akordy, które przy silniejszym wietrze miały tworzyć taką muzyczną frazę. Był opanowany taką wizją stworzenia pierwszego na świecie grającego pomnika. Jak wiemy, te zamierzenia artysty nigdy do końca się nie spełniły. Ta rzeźba z różnych przyczyn nie grała, tak jak Hasior sobie to zaplanował, a z biegiem czasu zamilkła zupełnie. No ale to jest już inna sprawa, dlatego że to okazało się po realizacji. Na razie mówimy o tych dwóch krzyżujących się motywacjach, a więc motywacji Hasiora, który chciał skorzystać z możliwości realizacyjnych, które pozwoliły mu zmierzyć się z tym marzeniem o stworzeniu eksperymentalnego pomnika, wielkiej grającej rzeźby. I kiedy mówię o możliwościach realizacyjnych, to przypominam, że ten monumentalny obiekt ma 13 metrów wysokości, jest takim poważnym wyzwaniem inżynieryjnym. To jest coś, co można zrealizować tylko przy bardzo potężnym wsparciu finansowym i organizacyjnym, a więc tu moglibyśmy lokować motywację Hasiora. No jest też motywacja władzy, która chce coś upamiętnić i czyni to w bardzo, bardzo specjalnym miejscu, dlatego że pamiętamy, że znajdujemy się na Podhalu. Pomnik zostaje odsłonięty w 1966 roku i nie tak dawno wcześniej, raptem 20 lat wcześniej, w tych okolicach trwały bardzo intensywne walki między tymi, którym dedykowany jest pomnik, czyli tak zwanymi utrwalaczami władzy ludowej, a więc różnymi służbami mundurowymi komunistycznej władzy, a partyzantami Józefa Kurasia Ognia, jednego z takich najbardziej charyzmatycznych i słynnych
komendantów oddziałów partyzanckich, które dzisiaj nazywamy formacjami żołnierzy wyklętych, a więc mówimy o antykomunistycznym podziemiu i wojnie domowej, która z różnym natężeniem toczyła się w 1945, 1946, 1947 roku w Polsce, ale to natężenie na Podhalu było wyjątkowo intensywne i przez jakiś czas kuraś, ogień był poważnym problemem również w takim wymiarze militarnym dla władzy ludowej. I przypominam, że Hasior odsłania ten projekt 20 lat po tym, jak te walki ustały. To nie jest dużo. To jest taki dystans, który oznacza, że mnóstwo osób zaangażowanych w tamte wydarzenia po prostu ogląda ten pomnik. To są osoby, które straciły bliskich w tym konflikcie, które były po różnych stronach tego konfliktu i są takie zapisy, w których autorzy twierdzą, że Hasior początkowo chciał dedykować ten pomnik po prostu wszystkim poległym na Podhalu w tamtych latach i wtedy on obejmowałby obydwie strony konfliktu. Mówilibyśmy o pewnej tragedii, którą jest zawsze wojna domowa. Tak na pewno byłoby bardziej koncyliacyjnie. No niemniej nic również nie zrobił w celu zrealizowania tych swoich rzekomych zamierzeń, które nie są zresztą potwierdzone. No i pozwolił opatrzyć pomnik taką właśnie inskrypcją. Przeciwnicy pomnika szybko ochrzcili go inaczej, czyli tak zwanym ubeliskiem, a więc monumentem dedykowanym funkcjonariuszom Urzędu Bezpieczeństwa, KBW, czyli tym, którzy z partyzantami ognia walczyli. Ten pomnik to jest fotografia z samego otwarcia w 1966 roku, natomiast on później był też osią rozmaitych takich państwowych, oficjalnych wydarzeń, różnych obchodów, państwowych świąt. Świetnie się do tego nadawał. Jakby tym bardziej wpisując się w taki dyskurs polityki kulturalnej, która już była zupełnie poza kontrolą Hasiora. Niemniej obarczała go pewną odpowiedzialnością, no bo on wciąż był pod tym pomnikiem podpisany. I wypomniano mu to po upadku komunizmu, kiedy ten pomnik, nawiasem mówiąc, zaniedbany już nie z przyczyn politycznych, tylko bardziej takich, powiedział, infrastrukturalnych, po prostu nie było już nikogo, kto by zawracał sobie głowę zajmowania się tym obiektem. Zwracam uwagę na te przyczyny infrastrukturalne, dlatego że w tym samym czasie w zaniedbanie popadło mnóstwo pomników, rzeźb plenerowych, rozmaitych obiektów, które nie były tak silnie politycznie obciążone jak organy Hasiora. Niemniej oprócz samego zaniedbania, no ten pomnik też był regularnie opatrywany inskrypcjami społecznymi, czyli różnymi graffiti o takiej wymowie antykomunistycznej, więc w jakiś sposób okoliczni mieszkańcy go egzorcyzmowali, pisząc rozmaite niepochlebne rzeczy na temat komunistów. Tak ten pomnik wyglądał na początku lat 2000. Dobrała się do niego rdza. To już nie były grające organy, tylko erodujące żelazne organy. Niemniej były też osoby, które chciały przyspieszyć ten marsz ku upadkowi, w którym ta rzeźba zdawała się już i tak być. I na fali dyskusji o dekomunizacji pojawiły się już w XXI wieku projekty zniszczenia
tego pomnika, to znaczy zdekomunizowania go poprzez demontaż. Takie głosy wychodziły z różnych organizacji podhalańskich. Jeden z autorów tych projektów rzucił taką propozycję, żeby zdemontować ten pomnik i ustawić na jego miejscu krzyż papieski z cytatem z pamięci i tożsamości Karola Wojtyły. Ten pomysł podjęły wówczas, mówimy o roku 2008, lokalne struktury Prawa i Sprawiedliwości. Niemniej ten projekt demontażu pomnika i stawiania na jego miejscu krzyża papieskiego, czyli też takiego symbolicznego zdekomunizowania, chyba nie tylko tego obiektu, ale również samej postaci Hasiora, jednak napotkały na silny opór, po pierwsze ze strony historyczek i historyków sztuki, którzy przypomnieli sobie o istnieniu tej rzeźby, o tym, że ona niszczeje, ale też o tym, że w sensie artystycznym jednak jest bardzo, bardzo wartościową realizacją, również z takiego formalnego punktu widzenia, ale co ciekawe, w obronie pomnika wystąpiło jednak również wielu okolicznych mieszkańców z okolicznych wsi, którzy ten projekt demontażu organów wsparli takim głosem społecznym, nadając tej całej obronie myślę większej wiarygodności. Ostatecznie w roku 2010 zamiast demontażu doszło do renowacji organów, a więc one przed renowacją wyglądały tak, a teraz wyglądają tak. Przy okazji zdemontowano również tą tablicę, którą oglądaliśmy wcześniej na slajdzie i dekomunizacja pomnika odbyła się na tym poziomie, a więc tych 6 leżących postaci zuniwersalizowało się i tak jak podobno Hasior chciał od samego początku, one mogły już teraz symbolizować wszystkich poległych w wojnie domowej na Podhalu. Nawiasem mówiąc, trzeba oddać Hasiorowi, że on przeczuwając, że z tym tak zwanym ubeliskiem, czy też organami mogą być kłopoty, on w 1993 roku już postulował o zdemontowanie tej tablicy i dedykowanie pomnika wszystkim poległym. Ostatecznie doszło do tego po jego śmierci. Drugi epizod z biografii Hasiora, który utrwalił nomen omen jego wizerunek jako artysty reżimowego, czyli ten wizerunek, który został naszkicowany w czasie realizacji tak zwanego pomnika dedykowanego utrwalaczom. Drugi epizod wydarza się po stanie wojennym. Tu widzimy tę ikoniczną fotografię Chrisa Nidenthala z grudnia 1981 roku. Przed wprowadzeniem stanu wojennego, jeszcze pod koniec lat 70. Hasior rozpoczyna starania o przyznanie mu w Zakopanem, czyli w mieście, w którym chodził do liceum plastycznego, do tak zwanej szkoły Kanara, w mieście, do którego wrócił po studiach artystycznych w Warszawie, po to, aby w tejże szkole Kanara pracować, i mieście, z którym związał się w taki niesłychanie głęboki sposób, zarówno artystycznie, jak i emocjonalnie. On zresztą pytany o to, ponieważ pojawiały się takie potencjalne możliwości, czy byłby w stanie pracować na Zachodzie, wyjechać na Zachód. To pytanie jakby wypełniło się treścią, czy też zaczęło dotyczyć realnych możliwości, szczególnie po jego wystawie w Moderna Muzeum w 1968 roku, która mu potencjalnie mogła otworzyć drogę do takiej poważnej kariery międzynarodowej. On zawsze powtarzał, że
Raczej nie jest to możliwe, dlatego że źródło jego twórczej inspiracji, mocy znajduje się w Polsce, szczególnie w Polsce Południowej, a w tej Polsce Południowej istotne jest Podhale i Zakopane. A więc Hasior pod koniec lat 70. zaczyna się starać o to, aby w Zakopanem przyznano mu miejsce, w którym po pierwsze mógłby przechowywać swoje prace i to jest dla niego paląca kwestia, dlatego że zaraz dojdziemy do takiej socjalnej, powiedzmy, kondycji tej gwiazdy perelowskiej sztuki. Otóż Hasior, ten artysta, o którym publikuje się w każdej dekadzie po kilka książek, powstają ciągle te filmy dokumentalne, jest wysyłany na najważniejsze imprezy. On na początku lat 80. mieszka wciąż w takim malutkim mieszkaniu służbowym w internacie szkoły Kenara. I to jest mieszkanie służbowe, które on zajmuje jeszcze od czasów pracy w tejże szkole. On w niej pracował jako nauczyciel, po prostu jako nauczyciel liceum w latach 57, 60, 68. I to jest jego pracownia i zarazem jego mieszkanie, dwa nieduże pokoiki. Osoby odwiedzające to miejsce zwykle są zaszokowane, w jak skromnych warunkach ten skądinąd gwiazdor polskiej sztuki bytuje i Hasior być może byłby w stanie przystać na skromność tych warunków mieszkaniowych, natomiast on miał również problem z niszczeniem prac, ponieważ nie miał ich gdzie przechowywać i w listach, zwłaszcza prywatnych, w rozmowach, w wywiadach ciągle pojawia się motyw prac, które zgniły, spleśniały, prac, które zjadły myszy. Także dla niego było kwestią jakby przetrwania jego dorobku, a więc kwestią nie życia osobistego, ale życia jego sztuki, znalezienie miejsca, gdzie można by w prawidłowy sposób jego pracę przechowywać, a więc czując, że jako tak eksponowana postać polskiej kultury i jednocześnie zakopiańskiej sceny artystycznej ma do tego prawo, on zabiegał o to, aby przyznano mu takie miejsce, w którym mogłaby być jego pracownia, stała ekspozycja prac, magazyn i co tu dużo mówić, rodzaj też takiego sanktuarium hasioryzmu. Te zabiegi długo nie przynoszą skutku i co ciekawe w roku 81 bardzo mocno wspiera je zakopiańska Solidarność, która redaguje takie bardzo obszerne pismo i jakby wplata tą sprawę w bezdomności Hasiora, czy też bezdomności jego sztuki w taki jakby szerszy front postulatów kulturalnych. To jest bardzo interesujące pismo, w którym jest mowa o tym, że to skandal, że władze nie reagują na sytuację Hasiora, że Solidarność domaga się niezwłocznego rozwiązania tego problemu. Wzywa też wszystkich ludzi dobrej woli, ale również dziennikarzy, publicystów do wspierania tej akcji szukania dla Hasiora miejsca i naciskania na władze komunistyczne, aby tę sprawę załatwiły. Hasior ma na oku odpowiednie miejsce, to jest leżakownia dawnego sanatorium Warszawianka, w którym w tym czasie, czyli na przełomie lat 70. jedno z zakopiańskich przedsiębiorstw ma taki magazyn i trzyma tam jakieś rzeczy. Hasior marzy o tym, żeby to wyremontować i zmienić takie miejsce, w którym będzie mieszkał, w którym będzie się spotykał z publicznością, w którym będą zdeponowane jego prace. Wybuch stanu wojennego paradoksalnie jakby dynamizuje tą sytuację, ale zanim galeria zostanie otwarta, ma miejsce wystawa Hasiora, która miała być jedną z wielu wystaw, ale stała się takim wydarzeniem dosyć brzemiennym w ostatnich 2 dekadach jego biografii. Na rok 82 była zaplanowana w Muzeum Tatrzańskim duża wystawa sztuki Hasiora,
która była pomyślana wtedy jako takie wydarzenie uświetniające zawody narciarskie FIS, międzynarodowe zawody narciarskie, ważną imprezę dla Zakopanego. Oczywiście po wybuchu stanu wojennego o żadnych międzynarodowych zawodach zimą 1982 roku nie było już mowy. Ale okazało się, że władze kulturalne wciąż, a nawet tym bardziej, chcą realizować wystawę Hasiora. I on zgodził się na otworzenie tej wystawy. Ona się otwiera w lutym 1982 roku, a więc w takim najgłębszym stanie wojennym, w tym jego etapie, w którym tajna policja szuka ukrywających się opozycjonistów, w momencie, w którym ludzie siedzą w obozach internowania, w którym wciąż, tak jak na tej fotografii Chrisa Nidenthala, na ulicach są czołgi. I pamiętajmy, że też w lutym 1982 roku nie wiadomo było, jak to się wszystko skończy. To znaczy, na przykład osoby internowane nie mogły wiedzieć, że ta liberalizacja reżimu wprowadzonego przez wojskową juntę nastąpi stosunkowo szybko, że z tych obozów internowania się wyjdzie. Można sobie było wyobrażać, że też sytuacja może się rozwijać w dokładnie odwrotnym kierunku, na przykład takim chilijskim. Też wszyscy pamiętali rozmaite dyktatury, które powodowały, że ludzie znikali bez śladu, więc atmosfera w roku 1982 była naprawdę koszmarna. I nikomu się nie śniło naprawdę w tym czasie o otwieraniu wystaw, tym bardziej, że bardzo szybko został ogłoszony też przez środowiska artystyczne bojkot oficjalnych instytucji, a więc z punktu widzenia środowiska artystycznego otwieranie retrospektywy Hasiora w Muzeum Tatrzańskim w 1982 roku było swego rodzaju kuriozum. Z punktu widzenia Hasiora było gestem o charakterze zapłaty, jakby awansem z góry za tą leżakownię sanatorium Warszawianka, dlatego że Hasior, myślę, nie bez racji zakładał, że jeżeli odmówi otwarcia tej wystawy, jeżeli jakby nie da tego prezentu władzy, która oczywiście potrzebowała takich wystaw, żeby pokazać, że jednak w tym kraju steroryzowanym przez stojące na ulicach pojazdy opancerzone toczy się jakieś normalne życie i życie kulturalne, że są także artyści, którzy są w stanie wystąpić na jednej scenie z przedstawicielami władzy. Więc Hasior zakładał, że jeżeli odmówi wykonania tego gestu, no to najprawdopodobniej o otwarciu tej pracowni i Galerii Władysława Hasiora w Leżakowni nie będzie mógł marzyć. Zgodził się. Zgadzając się, to jest wnętrze Leżakowni, fragment ekspozycji stałej zaprojektowanej przez samego Hasiora, która do dzisiaj jest tam wystawiana. Zgadzając się na tę operację zrobienia tej wystawy indywidualnej, Hasior chyba nie mógł wiedzieć, że w tym czasie w czasach w Zakopanem przebywał Jerzy Urban, rzecznik rządu, postać bardzo szybko znienawidzona przez większość społeczeństwa, ale też jakby bardzo czujny gracz, który pojawił się na wernisażu Hasiora, zadbał o to, żeby go zauważono, a potem co gorsza, kiedy część towarzystwa z wernisażu przeniosła się do chaty zbójnickiej, takiej otwartej w latach 70. karczmy na Antałówce, to Urban i tam do nich dołączył i uczestniczył w tej powernicerzowej imprezie. I ta legenda o Hasiorze pijącym wódkę z Urbanem już
już do końca życia, a nawet znacznie dłużej postaci rzeźbiarza towarzyszyła, często przesłaniając inne wymiary i jego życiorysu, i tym bardziej twórczości. On niestety od tej zimy 82 został zapamiętany jako człowiek, który w najgłębszych mrokach stanu wojennego bawi się z Urbanem i partyjnymi dygnitarzami na wystawie. Jeżeli traktować tamtą wystawę i tamten wernisaż w kategoriach zapłaty, no to ona została przyjęta i rzeczywiście ta galeria Władysława Hasiora zostaje powołana. Już w 1984 roku to są zdjęcia z takiej procesji przeniesienia sztandarów Hasiora uroczystym z miejsca ich przechowywania do już tej zaadaptowanej leżakowni, a w 1985 roku leżakownia zaczyna działać już jako galeria Władysława Hasiora. Tutaj mamy zdjęcie z otwarcia. A więc triumf. Hasior spełnia swoje marzenie o posiadaniu takiej przestrzeni, którą może zaaranżować, w której może zrobić stałą wystawę, w której prace są bezpieczne i w której on sam jest też do dyspozycji publiczności jako taki rodzaj żywego eksponatu w muzeum poświęconym własnej twórczości, no bo tam jest i on się rzeczywiście spotyka z publicznością, między innymi na te słynne pokazy slajdów ze swojej ogromnej kolekcji przezroczy, w których za pomocą fotografii Hasior tematyzuje rozmaite fenomeny wizualne. To temat na osobną rozmowę, osobny wykład. Ta fotograficzna twarz Hasiora bardzo ciekawa. I mówiłem o tej wystawie z 1982 roku w Muzeum Tatrzańskim jako o pewnej cenie, którą Hasior musiał zapłacić, żeby doprowadzić do otwarcia galerii swojego imienia. Niemniej z kolei za otwarcie tej galerii on również zapłaci cenę, tyle że w latach 90. będzie to cena marginalizacji, rodzaj pokuty za bycie tym rzekomym reżimowym artystą. To są też lata, w których role się odwracają, politykę kulturalną zaczynają prowadzić osoby, które były w latach 80. w opozycji, czasami osoby, które były represjonowane. No i jak to zwykle przy odwróceniu ról, teraz cierpieć musi kto inny. Oczywiście też nie chcę przesadnie dramatyzować tych cierpień. No one mają taki wymiar, że na przełomie 89 i 90 roku prace Hasiora uczestniczą w takim wielkim wystawowym tournée. On ma wystawy w Galerii Trytiakowskiej w Moskwie, w Budapeszcie, w Brukseli. To jest jakby taki w sensie instytucjonalnym zenit jego kariery za życia rzeźbiarza. A już w następnych latach to już nie jest Moskwa, Budapeszt, Bruksela, tylko bardzo prowincjonalne miejskie galerie w Polsce i to raczej w małych ośrodkach. On zostaje odcięty jakby od systemu wystawienniczego, który jest już kierowany przez inne osoby i te osoby, które mu często pamiętają, nawet jeżeli nie znają go osobiście, pamiętają mu te jego uwikłania i szczególnie wystawianie w stanie wojennym w czasie najostrzejszego bojkotu. Również można by się zastanawiać, czy ten jakby polityczne zarzuty wobec Hasiora nie są też pewnego rodzaju pretekstem, który ułatwia odrzucenie jego sztuki z innych powodów. Ale może do tego jeszcze za chwilę wrócimy. Hasior nie jest po prostu w latach 90. częścią tego nowego dyskursu artystycznego, który sięga do postaci wielu artystek i artystów z lat 60., 70., rówieśników Hasiora, ale to są inni artyści. To są artyści, którzy wtedy byli na marginesie, artyści neoawangardowi, artyści, którzy znajdowali się na marginesach systemu, a nie w samym jego centrum, tak jak Hasior, i on po prostu do tej nowej narracji nie pasuje, co więcej nie jest też do niej potrzebny, wręcz jest pewną zawadą.
Niemniej, jak wiemy choćby z doświadczenia bycia na tej wystawie na trwałości przeżycia, jakby ten potencjał metaforyki, wyobraźni, eksperymentów formalnych zdeponowanych w twórczości Hasiora jest zbyt duży, aby na dłuższą metę go na marginesie. Ten potencjał domaga się jakiegoś uwolnienia i takie prace zaczynają się już w XXI wieku. Ta wystawa, o której wspominałem na początku, czyli wystawa kuratowana przez Annę Żakiewicz w Muzeum Narodowym w 2005 roku, jest taką pierwszą próbą rewizji ponownego wprowadzenia Hasiora na scenę sztuki, ale też do świadomości jej odbiorców, zwłaszcza, że pamiętajmy, że rośnie już całe nowe pokolenie, które nie jest tak wyeksponowane na postać i twórczość Hasiora, jak byli odbiorcy kultury w PRL, czyli już nie ma tych celebrowanych wystaw, artysta nie jest tak mocno obecny w mediach, więc jest też go komu od nowa opowiadać. Takim kolejną przymiarką do pogodzenia się z Hasiorem czy odkrycia go na nowo jest wystawa Hasior, europejski Rauschenberg, przy czym nie wiem, czy na tym slajdzie to widać, ale ten podtytuł europejski Rauschenberg jest zakończony znakiem zapytania, więc jest to zaproszenie do dyskusji. Więc w roku 2014 w Mocaku w Krakowie zostaje otwarta wystawa Hasior, Europejski Rauschenberg. Ten podtytuł Europejski Rauschenberg jest opatrzony znakiem zapytania, w sensie zaproszenia do pewnej dyskusji. Ten wątek rauschenbergowski powraca w dyskusjach o Hasiorze od lat 60. Więc to łączenie twórczości Hasiora z popartem, z postacią samego Rauschenberga, na zasadzie takiego bardzo, bardzo szybkiego skojarzenia, ponieważ Rauschenberg tworzył asamblaże i Hasior tworzył asamblaże. Możemy rozpocząć dyskusję, na ile jeden i drugi tworzyli je w tych samych intencjach. Tutaj oglądamy taką ikoniczną pracę Rauschenberga, monogram, jeszcze z końca lat 50. Ja przyznam, że to skojarzenie rauschenbergowskie nigdy nie należało do moich ulubionych. Ono wydaje mi się troszkę mylące, dlatego że opiera się na takich formalnych podobieństwach, ale chyba trochę powierzchownych, dlatego że jednak kontekst i intencje pracy obu artystów są dosyć od siebie odległe. Pewnie łatwiej byłoby obronić związki Hasiora z nouveau realizm, z prądem europejskim powstającym w tym samym czasie, a więc z takim nurtem neodadaistycznym, bardzo mocno nawiązującym do tradycji dadaistycznych, ale przenoszących te tradycje jakby w realia nowej epoki, czyli lat 50., szczególnie 60., a więc takiej epoki bardzo gwałtownego wzrostu gospodarczego, konsumeryzmu. To jest taki boom, który przeżywa zachodnia Europa w tym czasie. Tutaj oglądamy instalację Jeana Tinguely, jednego z czołowych przedstawicieli nowego realizmu. Hasior też w odróżnieniu od prac Rauschenberga, których nie mógł znać tak dobrze, z tą poetyką noworealistyczną miał okazję zetknąć się osobiście podczas swoich podróży do zachodniej Europy, które podjął po zakończeniu studiów pod koniec lat 50., korzystając też ze stypendium rządu francuskiego, któremu te podróże
te podróże umożliwiły. No i to są nowi realiści, tacy jak na przykład Armand, którego praca tu prezentowana jest na tym slajdzie, czy też wspomniany Jean Tinguely i Niki de Saint-Phalle. Tu pokazuje ich fontannę Strawińskiego przed Centre Pompidou w Paryżu. Taką pracę, którą jeżeli się wpatrzeć, można rzeczywiście dostrzec pewne pokrewieństwa przez taką filozofią myślenia o rzeźbie publicznej czy pomnikowej między niektórymi nowymi realistami a Hasiorem. W tej perspektywie da się go dyskutować i ma to pewien sens, chociaż z drugiej strony można by też postawić taką tezę, że ustawianie Hasiora w roli polskiego odpowiednika animatorów współczesnych Hasiorowi nurtów zachodnich z jednej strony oczywiście wpisuje go w pewien dyskurs, ale z drugiej strony odwraca uwagę od tego, co u Hasiora chyba jest jednak najciekawsze, czyli tej umiejętności jakby czerpania formalnych inspiracji, tworzywa i poetyki z rodzimego gruntu. Czyli chcę przez to powiedzieć, że Hasior jest interesujący nie tyle dlatego, że w jego twórczości rezonują echa nowego realizmu, tylko dlatego, że potrafił stworzyć jego polski odpowiednik, który jest bardzo mocno zakorzeniony w lokalnym doświadczeniu. To jest w tym artyście tak naprawdę najbardziej interesujące, przynajmniej wydaje mi się z tej dzisiejszej perspektywy. I tu jakby dochodząc powoli do końca naszej opowieści, poświęćmy jeszcze 2 słowa o właśnie tej najnowszej recepcji Hasiora. Cytując Bogusława Deptułę na początku wykładu, przytaczałem jego słowa, a także proroctwa, kiedy Deptuła mówi o tym, że z Hasiora w zasadzie nic się już nie da uratować, że to już jest sztuka bezużyteczna i zdezaktualizowana, a czas będzie w dalszej perspektywie dla niej bezwzględny i się rozprawi z nią ostatecznie. No tu krytyk się pomylił zasadniczo, dlatego że zainteresowanie Hasiora w ostatnich latach, w latach 20. bardzo, bardzo wzrosło i znamienne, że to zainteresowanie jest realizowane wszystkim przez osoby artystyczne, które nie pamiętają PRL-u i ten konflikt, ta kontrowersja, czy rozmaite pretensje do Hasiora zostawiam teraz na boku, uzasadnione czy nie, dlatego że mówimy o emocjach, więc tak naprawdę czy one są uzasadnione, być może nie ma aż tak dużego znaczenia. Większe znaczenie ma to, że dziś Hasiora w dużej mierze czyta pokolenie, które po prostu w tamtych konfliktach nie uczestniczyło, w związku z tym nie patrzy na Hasiora przez ich pryzmat. I tu pokazuję plakat z takiego projektu, który odbył się w muzeum, w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim, takim ważnym miejscu na mapie twórczości Hasiora, dlatego że w Gorzowie znajduje się jeden z największych pojedynczych zbiorów jego prac i Miejski Ośrodek Sztuki, który zasadniczo jest instytucją zajmującą się sztuką aktualną, sztuką współczesną, ma stałą ekspozycję asemblaży Hasiora i każda wystawa często bardzo młodych twórców, która jest realizowana w tej instytucji, ma w tle te hasiorowe prace i Hasior jest w pewnym sensie towarzyszem wszystkich artystek i artystów, którzy biorą udział w programie Miejskiego Ośrodka Sztuki. Ta wystawa, której plakat oglądamy, czyli Będziecie mieli pomnik, ale nie zaśpiewa on nigdy, to była wystawa poświęcona
pomnikowej sztuce Hasiora i takiej próbie przepracowania jej dzisiaj przez młode pokolenie artystów i artystek, twórców polskich, ale też w gronie osób uczestniczących w tej wystawie były również osoby pochodzące z Ukrainy na przykład i pracujące w Polsce. To też było ciekawe, jakby przeczytanie tego Hasiora przez artystów, którzy też jakby są świetnie obeznani ze skomunizowaniem przestrzeni publicznej i z dyskusjami na tym, co zrobić z wizualnym dziedzictwem poprzedniego systemu. No choćby dlatego, że Ukraina była nasycona tego typu obiektami w stopniu nieporównanie większym niż Polska. I musiała też sobie z tym dziedzictwem poradzić. Dla przykładu, w Ukrainie przed dekomunizacją przestrzeni publicznej, która odbyła się w poprzedniej dekadzie, było największe zagęszczenie rozmaitych upamiętnień Lenina, głównie rzeźbiarskich, na terenie całego Związku Radzieckiego. Było ich na przykład znacznie więcej niż w Rosyjskiej Federacyjnej Republice. To był też taki sposób kolonizacji jakby terytorium ukraińskiego przez te sowieckie symbole. W związku z tym na przykład leninizacja Ukrainy przybrała jakieś absurdalne ilościowo rozmiary. Niemniej była to pewna substancja, z którą coś trzeba było zrobić. Wśród tych Leninów były na przykład rzeczy również artystycznie wartościowe, w takim sensie czysto rzeźbiarskim. W związku z tym Ukraińcy jakby zyskali ogromne doświadczenie w takich dyskusjach, jak traktować tego typu obiekty, czy wszystko jakby hurtem zrzucać z sokołów i niszczyć, czy na przykład różnicować to totalitarne dziedzictwo, kierując się jakimiś kryteriami artystycznymi. To zostawiam na boku, ale jest to dosyć ciekawe, również w kontekście tych publicznych realizacji Hasiora. I mniej więcej w tym samym czasie, w którym otwierał się ten projekt w Gorzowie Wielkopolskim, w Galerii Władysława Hasiora w Zakopanem otworzyła się wystawa Autoportret z Kandrą, Hasior i nowa sztuka. Te dwa projekty powstały w takiej instytucjonalnej współpracy, były skoordynowane ze sobą i też mają wspólne wydawnictwo. To również jest projekt, w którym współczesni artyści i artystki zostali zaproszeni do takiej, po pierwsze, reinterpretacji sztuki Hasiora, ale też wpisania się na zasadzie tworzenia pewnego palimpsestu w stałą ekspozycję prac Hasiora w galerii w dawnej Leżakowni Warszawianki w Zakopanem. Otwarcie tej wystawy było zarazem pierwszym projektem w Galerii Władysława Hasiora zrealizowanym po gruntownej renowacji tej placówki, renowacji i modernizacji. Natomiast ciekawe było też to, że częścią tej modernizacji było odtworzenie tego oryginalnego planu ekspozycyjnego, który został tej galerii w Spuściźnie po samym Hasiorze, dlatego że po jego śmierci na przestrzeni lat powoli ta stała ekspozycja się rozformowywała, więc częścią tej operacji modernizacyjnej było nie tylko zamontowanie tam na przykład takiego nowoczesnego, zaawansowanego technicznie oświetlenia, ale również odtworzenie tej oryginalnej stałej ekspozycji, w którą z kolei tu widoczne na plakacie osoby się wpisywały. To była bardzo interesująca wystawa, ale też pokazująca, że ten potencjał i zainteresowanie Hasiorem w pokoleniu artystów i artystek urodzonych w latach 70., w latach 80. jest ogromne i że Hasiora można odczytywać na bardzo wiele różnych sposobów. Od egzystencjalnych, ten tytuł Autoportret z Kandrą zaczerpnięty z jednej z takich bardzo osobistych prac Hasiora, która zresztą jest eksponowana tutaj teraz w Zamku Królewskim na wystawie, ale również w takich perspektywach ekologicznych, posthumanistycznych. Nagle się okazało, że tych wątków jest znacznie więcej niż przywykliśmy to sądzić. Tu
tutaj jest fragment tej ekspozycji autoportretu z handrą w Galerii Władysława Hasiora i akurat na tym slajdzie widzimy pracę Daniela Rycharskiego, nieprzypadkowo, dlatego że kolejny projekt, o którym chciałem powiedzieć, również związany z taką współczesną recepcją sztuki Hasiora, to jest podwójna wystawa bohatera naszego wykładu i właśnie Daniela Rycharskiego. Projekt, który skończył się niedawno, właśnie tuż przed otwarciem tutaj wystawy na zamku. Hasior Rycharski, wystawa pod tytułem Mogę wam opowiedzieć o sobie, o was. Bardzo wydaje mi się ciekawy pomysł, właściwie kiedy już został zrealizowany, to wręcz oczywisty, ale trzeba jeszcze było na niego wpaść. Wystawa kuratowana przez Julitę Dębowską, kuratorkę, która na co dzień się opiekuje galerią Władysława Hasiora w Zakopanem, łącząca Hasiora z jednym z najgłośniejszych współczesnych artystów polskich, z Danielem Rycharskim, czyli z laureatem Paszportu Polityki, z artystą, który doczekał się na swój temat już filmu fabularnego, w którym zrealizowanego na motywach jego życia i twórczości, czyli filmu Wszystkie nasze strachy, który zdobył Złotego Lwa w Gdyni, i artystę, który jest postrzegany jako czołowy przedstawiciel z tak zwanego zwrotu ludowego w sztukach wizualnych, a więc artystę, który tematyzuje przede wszystkim kondycję postchłopską, bo w perspektywie Rycharskiego, który jest artystą pochodzącym podobnie jak Hasior, ze wsi, który ma chłopskie pochodzenie. Rycharski twierdzi, że dzisiaj mówiąc o tożsamości, o kulturowej kondycji osób pochodzących, mieszkających ze wsi, właściwie mówimy raczej już o sytuacji postchłopskiej niż chłopskiej. I to na zakończenie chciałem zwrócić uwagę na ten projekt, dlatego że on z jednej strony jakby przekierowywał znów uwagę w inną stronę, wydaje mi się bardzo obiecującą. Przypominał o chłopskich korzeniach Hasiora i gdzieś wpisywał jego twórczość już nie w dyskurs popartu, rauschenbergowskiego asamblażu, czy też nowego realizmu realizowanego nad Wisłą, czy też Zakopanem, tylko w dyskurs zwrotu ludowego, pewnej rewizji polskiej kultury, odkrywania jej chłopskich korzeni i zadawania takiego pytania, które rzeczywiście, zgadzam się, jest bardzo ważne, co z tych korzeni wynika jakby dla przyszłości tego konstruktu, jakim jest polska kultura, więc mówimy o takiej dyskusji, która ta tak zwana ludowa historia Polski rozwija się od ponad dekady bardzo bujnie. jest jednym z takich najistotniejszych tematów polskiej humanistyki, który znajduje również swoją reprezentację w sztukach wizualnych, bardzo, wydaje mi się, interesującą w wypadku Daniela Rycharskiego, a z kolei jak dyskutujemy takiego artystę jak Rycharski, nagle okazuje się, że w sensie artystycznym takie korzenie, z których on czerpie, to jest właśnie sztuka Hasiora. I na tej wystawie w Sopocie, w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, w której ona została pokazana, rzeczywiście widać było takie bardzo inspirujące, ikonograficzne podobieństwa, ale też coś sięgającego znacznie głębiej niż sama ikonografia, takie pokrewieństwa wrażliwości. Pewne ciekawe spotkania Rycharskiego z Hasiorem, na przykład na planie pracy z takim imaginarium i wrażliwością religijną, katolicką, realizowaną poza strukturami Kościoła, poza taką religijnością przeżywaną instytucjonalnie. To jest bardzo ważny wątek dla Daniela Rycharskiego, który jako osoba queerowa, jako osoba LGBT i jednocześnie osoba wychowana w tradycji katolickiej,
tematyzuje to napięcie między wiarą, nowoczesnością, zadaje pytanie, w jaki sposób można kultywować swoją wiarę, jednocześnie nie zawierając kompromisów z takim konserwatywnym wymiarem religijności. To jest również ważny temat u Hasiora, który w sposób niesłychanie ciekawy, mi się wydaje, że wręcz najciekawszy w powojennej sztuce polskiej, jakby zadawał pytanie, w jaki sposób też ta wrażliwość, to imaginarium może funkcjonować w nas, jednocześnie nie będąc wpisanym w te formalne, instytucjonalne struktury Kościoła. Więc jest to jakby kolejne ciekawe pytanie zadawane przez jakby artystów współczesnych czy młodego pokolenia Hasiorowi i wydaje mi się, że zdecydowanie nie ostatnie. Tych pytań będzie jeszcze więcej i jakby puentą jest dla mnie ta realizacja Zbigniewa Rogalskiego, która również jest pokazywana tutaj na Zamku Królewskim na poświęconej Hasiorowi wystawie, a więc realizacja, w której artysta daje głos tej od dziesiątków lat niemej rzeźbie Hasiora, sprawia, że ona znów gra, a więc także nam coś mówi i dlatego jestem przekonany, że to jeszcze nie koniec. Znajdzie się w kolejnych pokoleniach wielu artystów, wiele artystek, które będą chciały z Hasiorem podjąć dialog, zadawać mu coraz to nowe pytania i także dawać nowy, interesujący głos jego pracy. Dziękuję.